Myślę, że możemy już zacząć, a w międzyczasie, jeżeli jeszcze ktoś dołączy, to super. Ja jestem Gosia Mrówka, pracuję w JLabs i zajmuję się rekrutacją. Dzisiaj spotykamy się tutaj z Jarkiem na prezentację poświęconą Javie. To będzie już 72. spotkanie w ramach Talk for Devs. Ostatni już w tym roku, przed tą noworoczną przerwą. Ja pozwolę sobie przedstawić Wam taką krótką prezentację odnośnie tego, dlaczego się tu w ogóle spotykamy i kim jesteśmy jako JLabs. Potem przejdziemy do agendy, a następnie przekażę głos Jarkowi. Tak jak wspomniałam, spotykamy się na spotkaniu Talk for Devs. To jest ostatnie spotkanie w tym roku, 72 już ogółem. A czym w ogóle jest ta idea? Przede wszystkim to są darmowe, cykliczne spotkania, które już od niemal 10 lat prowadzimy. Spotykamy się około 10 razy w sezonie. Te tematy, które poruszamy, są związane z IT, ale nie dotyczą tylko języków programowania, są także narzędzia, czy ogólnie wzorce projektowe, czy rzeczy takie okołoprojektowe. Rocznie odwiedza nas około 1000 uczestników, teraz w przypadku pracy zdalnej jest to jeszcze łatwiejsze. Tu na zdjęciu widzicie ekipę JLabs. To dzięki tym ludziom właśnie mamy okazję się tutaj spotkać. To oni rozpoczęli jakby pierwsze spotkanie w ramach Akademii IT, która z czasem przerodziła się właśnie w webinary w postaci Talk for Devs. A ogólnie o JLabs. Od ponad 13 lat działamy w outsourcingu, zatrudniamy ponad 360 inżynierów, no teraz jest nas już trochę więcej końcem roku. Głównie działamy w 3 miastach, czyli w Krakowie, w Warszawie i Monachium. Współpracujemy z ponad 50 klientami, a średnia ilość lat doświadczenia naszych deweloperów to jest ponad 8 lat. Więc mamy nadzieję, że dalej nasi eksperci będą przyciągać ekspertów. Czym się zajmujemy? To jest ogólnie outsourcing projektów oraz outsourcing specjalistów i te główne specjalizacje, w których się specjalizujemy, to jest Java, JavaScript oraz QA. Ponadto realizujemy projekty z zakresu Pythona, .NET-a oraz tematy około DevOpsowe. I dziś na 72. spotkaniu Jarek będzie miał okazję przedstawić nam swoją prezentację dotyczącą Javy. Na koniec tego spotkania przejdziemy do sekcji Q&A. Gdyby w międzyczasie podczas prezentacji pojawiły się jakieś pytania, to prośba, żeby nie wrzucać ich na czacie, tylko właśnie tej sekcji Q&A. To pozwoli nam na koniec łatwiej to w uporządkowany sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania, żeby nic nam nie umknęło. Także ja sobie teraz pozwolę przekazać głos Jarkowi, no i do usłyszenia za chwilę. Dzień dobry wszystkim. Ja jeszcze muszę wyszerować aplikację. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak zwany żart stulecia. Czy widzicie moje slajdy? Zakładam, że tak. Dobra. No ja jestem chyba gotowy. Zakładam, że ktoś tam po drugiej stronie jest optymistycznie o tej porze. To dobry wieczór. I to już jest moja ostatnia prezentacja w tym roku, naprawdę. Chociaż i w tym roku i tak nie było dużo, bo odpuściłem sobie online, jednak to nie to samo, co prawdziwe konferencje. Ale spróbujemy. Więc szybkie wprowadzenie o mnie, bo mamy trochę materiału, więc nie będziemy się rozwodzić. Ja nazywam się Jarek Pałka. Obecnie pracuję w firmie Neo4j jako szef zespołu, to jest tak polskie tłumaczenie chyba tak, odpowiedzialnego za nasze benchmarki i infrastruktury, na której uruchamiamy benchmarki i wydajność tego naszego produktu, którym jest grafowa baza danych. Ktoś wpadł na genialny pomysł, że to jest dobry pomysł pisać bazę danych w Javie. Z Javą jestem związany od ponad 20 lat. Kanał na konferencjach. Ciągle piszę kod, jeśli ktoś mnie jeszcze raz zapyta, czy po 40 można pisać kod. Tak, można i piszę go chyba najwięcej w swoim życiu. Nie wiem, czy to sukces, czy porażka. W międzyczasie jestem jednym z współzałożycieli konferencji SecFort, która się od jakiegoś czasu w Krakowie odbywa co roku, no i ojcem chrzestnym grupy programistycznej, grupy rozwoju na Facebooku. To tyle o mnie. Nie wiem, czy się uśmiechacie, czy zasypiacie. Masakra. Dobra, jedna uwaga. Czasami mi się zdarza obrażać ludzi w czasie prezentacji i w związku z tym, że was nie widzę i was nie znam, to będzie mi to o wiele łatwiej. Ale pamiętajcie, że te żarty nigdy nie skierowane są do konkretnej osoby, ale one zawsze są skierowane do większej grupy. Łatwiej się obraża grupy ludzi. Dobra, przejdźmy do mięsa.
Pogadamy sobie trochę o historii pewnych API w Javie, których prawdopodobnie większość z Was nigdy nie widziała, miejmy nadzieję, że nigdy nie zobaczy na oczy, a które są dosyć krytyczne w pewnej określonej grupie zastosowań. I jak to kiedyś mój bliski znajomy Kuba Marchwicki powiedział, ja jestem mistrzem, niekoronowanym mistrzem w robieniu prezentacji, które nikomu nigdy się nie przydadzą. I myślę, że ta prezentacja jest ukoronowaniem tych moich poszukiwań tematu, który jest niepraktyczny. Myślę, że z punktu widzenia codziennej pracy i tego, w jaki sposób i co się robi dostarczając zwykłe aplikacje biznesowe, to praktycznie nie ma to żadnego zastosowania. Jednak to, co Wam pokażę i to, co zmienia się obecnie w JVM dosyć intensywnie, jest bardzo ważne i myślę, że to jest jedna z większych zmian oprócz nadchodzącego od kilku lat projektu Valhalla. Jedna z większych i ważniejszych grup zmian w JVM, które mają wpływ na wydajność i wiele rzeczy, których Wy używacie. Nie będziecie już tego API używać bezpośrednio, ale Wasze produkty, frameworki, bazy danych pod spodem nie mogą się doczekać, aż będą mogły położyć łapki na tych nowych API. Te wszystkie nowe API, które dzisiaj pokażę, tak naprawdę 2, bo ta prezentacja jest jakimś tam fragmentem czegoś, co tak naprawdę oryginalnie trwa 2 godziny, ale to możemy sobie zrobić na żywo coś takiego. Więc wyciąłem te najważniejsze moim zdaniem fragmenty i zobaczymy, czy wybrałem dobre fragmenty. Dobra. Tytuł prezentacji to jest Bare Metal Java, więc tak naprawdę chciałbym pokazać, że bardzo dużo w świecie JVM się zmienia od momentu, kiedy weszła Java, tak naprawdę 9, bo 9 otworzyła pewne możliwości, głównie poprzez system modułów, żeby można było wprowadzać pewne dosyć rewolucyjne zmiany w sposób stopniowy poprzez proces inkubacji. No, więc mamy nowe API, które nie są oficjalne, które na własne ryzyko możemy używać. Nie ma gwarancji, że one w ogóle zostaną. To jest status inkubatora. Mogą zniknąć albo mogą się pojawić w nowszej wersji albo ze zmienionym API, ale to daje możliwość eksperymentowania użytkownikom, ludziom wcześniej z tymi rzeczami i lepszego doszlifowania tego API, zanim ono trafi do publiki. Teraz na potrzeby tej prezentacji chciałbym się upewnić, że rozumiemy pewne rzeczy i mieć jak gdyby znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Ja osobiście, i to wiele, nie tylko ja, ale literatura dzieli języki na takie 3 główne typy, z punktu widzenia niekoniecznie paradygmatów, ale sposobów, w jakie one wykonują te nasze funkcje, polecenia, czy cokolwiek tam mamy. Więc mamy z jednej strony języki kompilowane typu C, C++, które są kompilowane do kodu natywnego, na konkretną platformę i to wszystko. Nie? Wszystko jest w rękach programisty. Programista odpowiedzialny jest za wszystko, za lokację pamięci, za zwalnianie tej pamięci, zarządzanie wątkami, wszystko. No chyba, że dociągnie sobie jakąś bibliotekę. Potem mamy jakby drugą grupę języków, które dalej są kompilowane do kodu natywnego, jednak do tego waszego programu wynikowego w postaci dynamicznej albo statycznej jest dołączona jakaś biblioteka zwana runtime'em, stąd nazwa Manage Runtime, która realizuje pewne funkcje i ściąga z was jako programistów pewne nieprzyjemne obowiązki. Nie? I teraz sobie pogadam, jakie to nieprzyjemne obowiązki są, ale do tej grupy języków należy Go albo mój ulubiony Pony, którego nigdy nie użyłem na produkcji, ale jest moim ulubionym. I mamy teraz trzecią grupę języków, która chyba jest największa i najszersza, to są języki interpretowane, czyli języki typu Lisp, Smalltalk, Java, C#, JavaScript i tak można sobie długo wymieniać. Oczywiście wszystkie te języki mają swoje wersje z kompilatorem JIT, albo mają oryginalnie, albo mają swoje implementacje, które wykorzystują kompilator JIT, więc tam zawsze na końcu jest oczywiście ten kod natywny w pewnym momencie. Ale domyślny tryb uruchomienia tego programu jest to, że ten wasz kod jest interpretowany i wykorzystuje jakąś dołączaną zewnętrzną bibliotekę,
lub jest wykonywany w jakimś środowisku uruchomieniowym, tak jak Java, i to środowisko uruchomieniowe realizuje pewne funkcje. Nie? Więc takie trzy typy, trzy grupy języków. I teraz, po co jest ten Managed Runtime? Po to dlatego, że po pierwsze jesteśmy leniwi, B, po drugie sobie nie ufamy, poza tym chcielibyśmy się zajmować ciekawymi rzeczami, zamiast, że tak powiem, ścigać wycieki pamięci w naszych aplikacjach. I tak naprawdę Managed Runtime, zarówno w przypadku tych języków, gdzie mamy języki kompilowane i one tylko mają Managed Runtime dołączone jako bibliotekę, czy to statyczną, czy dynamiczną, albo takie przypadki, gdy mamy to interpretowane i wykonujemy, ten nasz program jest wykonywany przez jakiś inny program, maszynę wirtualną, to tak naprawdę Managed Runtime pełni wiele różnych funkcji. Po pierwsze, ta rzecz, której nie lubimy, jest zarządzanie pamięcią, nie? Czyli garbage collectory. Zarządzanie wątkami, w przypadku Erlanga, no nie? Zarządzanie kodem, czyli dynamiczne ładowanie kodu, w przypadku Java, Erlanga, Smalltalka, no to tak naprawdę te platformy bardzo mocno z tego korzystają. I ciężko sobie wyobrazić obecną Java bez dynamicznego ładowania, refleksji. Połowę, 90% rzeczy, które używamy typu Spring, J2E, nie bylibyśmy w stanie w tej postaci korzystać z tego. No i wywoływanie kodu natywnego, bo wiadomo, że skoro to są języki interpretowane, o których teraz mówimy, no to wcześniej czy później i tak musimy zawołać ten kod natywny. Czy to będzie jakaś biblioteka, z której będziemy chcieli skorzystać, czy też biblioteka standardowa typu otwarcie pliku, otwarcie socketu i połączenia, to musimy wcześniej czy później odwołać się do systemu operacyjnego i w jaki sposób ten Managed Runtime zapewnia nam tą warstwę translacji. Okay? Dlaczego to robimy? Z bardzo prostej przyczyny. Po tych kilkudziesięciu latach w branży, jak to brzmi, dotarło do mnie, że tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo, nie? Że my w tym momencie oddajemy pewną część kontroli nad językiem, nad tym, w jaki sposób nasz kod wygląda, bo w przypadku GT tak naprawdę my nie mamy zielonego pojęcia, jak ten nasz kod na końcu wygląda. Możemy oczywiście sobie tam włączyć debugowanie, ale na końcu ten nasz kod nijak się ma do tego, co my napisaliśmy. I my oddajemy tą pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób te nasze obiekty wyglądają w pamięci, gdzie one są zalokowane, w jaki sposób ten nasz assembler wygląda na końcu i ten kod natywny wygląda na końcu, w zamian za bezpieczeństwo. Nie? Bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy dają nam poczucie bezpieczeństwa i pozwalają nam się skupić na czymś innym, na czymś, co bardzo lubimy, czyli wożeniu biznesu. No nie? Oczywiście w momencie, kiedy my oddajemy kontrolę, pełną kontrolę na tym, w jaki sposób nasze obiekty wyglądają w pamięci, kiedy te obiekty są zwalniane i tak dalej, to my tracimy wiele możliwości do zoptymalizowania tego kodu. My nie możemy go zoptymalizować, bo nawet jeżeli sobie wymyślimy, że on by fajnie i optymalnie wyglądał w ten sposób, to wchodzi Managed Runtime, czyli na przykład maszyna wirtualna Java i mówi nie, zrobimy to inaczej. Nie? I czasami taka praca właśnie z kodem, z wydajnością w Javie polega na tym, że chcemy przewidzieć i próbujemy przewidzieć, co na końcu ten JVM zrobi z tym naszym kodem. Nie? Co nie oznacza, że my będziemy mieli ten kod mniej wydajny czasami, ale jak gdyby tracimy kontrolę nad tym, żeby ten kod był optymalny. Nie? Patrząc na to z tej strony, to Java wydaje się, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to jest jeden z tych runtime'ów, który bierze odpowiedzialność za wszystko i programiści tylko mają pisać kod, on się zajmie resztą, to Java jako język tak zwany systemowy, czyli do pisania baz danych, serwerów kolejek, wszelkiej maści PubSubów i wszystkiego, co wymaga bardzo wysokiej wydajności, maksymalnego wykorzystywania systemu operacyjnego i procesora i sprzętu, wydaje się kompletnie zwariowanym pomysłem, bo nie mamy kontroli nad tym. Nie? I skoro to jest zwariowany pomysł, to teraz można się zastanowić, dlaczego takie produkty, które gdzieś tam mocno kojarzone są z wydajnością i gdyby z tym, że oczekujemy od nich, żeby były szybkie i się skalowały, powstały w Javie. Nie? Apache Kafka, Neo4j, Elastic, Hazelcast, Cassandra, całych ekosystem Apache stoi na Javie. Nie? Więc pytanie teraz, czy ci ludzie są głupi?
Albo wariaci. Ja twierdzę, że trochę wariaci po 3 latach pracy z Neo4j i spróbujemy sobie to wyjaśnić, skąd to się bierze. Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że tak naprawdę w takich produktach typu baza danych, serwer kolejek, bezpieczeństwo, nie tyle bezpieczeństwo z punktu widzenia security takiego, że ktoś nam się włamie, ale bezpieczeństwo w sensie tego, że nagle nam baza nie wybuchnie, nie wyleci nam z segfaultem w losowym momencie, jest ważniejsze niż wydajność. Nie? My chcielibyśmy mieć tą bazę, żeby te dane były spójne, żebyśmy nie stracili tych danych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby JVM wyleciał z segfaultem, ale wydaje mi się, że to się zdarza o wiele rzadziej, niż pisaliśmy w C++. Więc w tym momencie my powiedzieliśmy, OK, to bezpieczeństwo tych naszych danych i spójność tych naszych danych jest ważniejsza niż wydajność. Dlatego wybraliśmy Java. To był jeden prawdopodobnie z powodów, bo wiadomo, że ekosystem i wiele innych rzeczy zdecydowało, że Neo4j czy Kafka powstały w Javie. Oczywiście na końcu my i tak potrzebujemy tej wydajności i prędkości. Więc oddaliśmy na początku to bezpieczeństwo, ale teraz wracamy i mówimy hej, ale ja bym chciał, żeby ta moja baza była szybka, ja bym chciał, żeby Kafka była szybka, nie interesuje mnie to, że ona jest napisana w Javie. Nie? I myślę, że to jest coś, co się stało mocno w okolicach Java 8, gdzie powstało naprawdę, była eksplozja, jeszcze przed Java 8 nawet już pojawiały się eksplozja rzeczy, które kojarzone są z wydajnością, a powstają w Javie. Nie? Dlaczego się tak stało? Z bardzo prostej przyczyny, jak w każdej dobrej platformie, w Javie, w JVM tak naprawdę jest taka malutka dziurka od klucza. Niestety wszyscy wiedzą, gdzie ten klucz jest i wszyscy z chęcią korzystają z tego, z tych drzwi, a to jest klasa SunnyScanSafe, która tak naprawdę jest klasą, która powstała po to i wyłącznie po to, żeby te nasze klasy SDK typu streamy, atomic longi, wszelkiej maści bariery z Java Util Concurrent i tak dalej, i cała inna masa rzeczy potrafiły wykorzystać niskopoziomowe API, być w stanie bezpośrednio porozmawiać z systemem, ale nie po to, żebyśmy z tego korzystali. No ale skoro to było, to kto dziecku zabroni zaglądać, jak jest resorak zbudowany. Więc ta klasa jest wykorzystywane, jak sobie zobaczycie w samym SDK, we wszystkich produktach, które używacie, Apache Spark, Hazelcast, cokolwiek sobie wymyślicie, gdzieś tam pod spodem ktoś w pewnym momencie dobiera się do unsafe i próbuje alokować pamięć poza heapem, próbuje sprawdzić layout obiektu i dostać adres, jakkolwiek by to nie brzmiało w Javie, dostać adres, tak naprawdę offset do konkretnego pola w obiekcie, czy mieć pełną kontrolę nad współbieżnością poprzez magicznie wystawione rzeczy typu put acquire, volatile read i tak dalej. Sytuacja się skomplikowała w momencie, kiedy wyszła Java 9 i panowie z OpenJDK, z Oracle powiedzieli, dobra, my zamykamy, sprzątamy ten bajzel, zabieramy wam to unsafe, zabieramy wam klucz i teraz radźcie sobie sami. Myślę, że wszyscy, którzy gdzieś tam byli w tym czasie na bieżąco w Javie, to słyszeli, że mieli świadomość, jak duży był wrzask w społeczności. Hej, bo my w tym momencie nie będziemy w stanie dostarczyć naszych produktów. Więc pomysł obecnie w tym momencie jest taki, że oczywiście docelowo zabieramy sobie unsafe'a i ten unsafe znika, to znaczy nie znika, dalej będzie, ale go zamykamy, zabezpieczamy, nikt nie będzie się mógł do niego dobrać. W zamian za to wystawiamy całą masę API, które będą realizować te części w postaci oficjalnego API w pakiecie Java, testowane, sprawdzane, dokumentowane, z procesem deprekacji tych wszystkich rzeczy, jeśli będzie taka potrzeba i od tego momentu będziemy powoli docelowo gdyby zamykać unsafe'a, przykrywając je nowymi API. Ja dzisiaj się skupię tylko na 2 rzeczach, foreign memory i foreign linker, bo na tyle czasu nam starczy. To zacznijmy sobie od foreign memory, czyli tak naprawdę bardzo uogólniając, jak zrobić malloca w JVM i zrobić go koszernie.
Oczywiście to gdzieś wcześniej było możliwe i te mechanizmy były dostępne w pokrętny sposób, ale na przykład korzystając z Direct by Buffer mogliśmy sobie spokojnie zalokować pamięć poza heapem, tam gdzie garbage collector nie zagląda i w tym momencie wykorzystać te bufory do operacji I/O, żeby sobie zaoszczędzić na niepotrzebnym kopiowaniu pomiędzy heapem a off-heapem tych danych. Oczywiście, w związku z tym, że Java zapewnia nam bezpieczeństwo w jakiś tam sposób, to jeżeli ten obiekt, który reprezentował ten zalokowany fragment pamięci, był sprzątany przez garbage collectora, to musiał istnieć mechanizm, który po usunięciu tego obiektu direct by buffer z heapu musiało nastąpić zwolnienie pamięci poza heapem. Nie? I ten mechanizm oparty był o reference queue, o weak references i o mechanizm cleanera, Java Lang Graph Cleaner, który jest dosyć nieefektywny. Przy dość dużej ilości alokacji i bardzo zajętej maszynie wirtualnej były takie sytuacje, kiedy garbage collector sprzątał, ale ten cały mechanizm cleanera nie nadążał ze sprzątaniem i dealokacją pamięci, co kończyło się strzałami zajętej pamięci przez maszynę wirtualną, która nie była heapem i wiadomo jak się to kończyło, nie? Zmieniliśmy ten mechanizm. Innym sposobem, jeśli byliśmy prawdziwymi wariatami, no to używaliśmy unsafe allocate memory, braliśmy na siebie całą odpowiedzialność za to, że tę pamięć zwolnimy, zwrócimy, że będziemy grzecznie po niej pisać, tak żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Wiadomo, żadnej gwarancji bezpieczeństwa, brak oficjalnego API. No i mieliśmy ostatnie wyjście, czyli napisanie samemu sobie funkcji w JNI, w Java Native Interface i próbowanie alokacji tej pamięci samemu. Widziałem taki jeden projekt, to się nie odwiedzi. Jaki jest obecnie status? Zostało zaproponowane coś, co się nazywa Java Foreign API. W tym momencie mamy 4. iterację, tutaj nie zaktualizowałem tej prezentacji, czyli tak naprawdę pierwsze podejście było w Javie 14, potem w 15, kolejne podejście i to, co zobaczymy tutaj, to będzie Java 17, ja nie zaktualizowałem slajdów, gdzie panowie próbują znaleźć ten złoty środek, w jaki sposób dać nam wydajność, jednocześnie nie tracąc tego bezpieczeństwa. Nie wiem, jak często czytacie Java Enhancement Proposals, słynne JEPy albo JEPy, w zależności od tego, po której stronie językowego muru jesteście, ale zawsze mnie fascynuje ta sekcja goals and non-goals, dlatego, że tak naprawdę to bardzo ładnie opisuje, czego się możemy spodziewać po tym API i czego to API nie będzie robić na 100%. Nie? Więc w przypadku Java Foreign Memory, po pierwsze dostaniemy, to jest obietnica, mamy dostać jedno API, które pozwoli nam pracować z różnymi rodzajami pamięci, nie tylko z pamięcią natywną, czyli tak zwanym off-heapem, ale z persistent memory, z pamięcią, która też jest na heapie, dostaniemy dokładnie to samo API do pamięci na heapie i poza heapem, memory map file, cokolwiek sobie wymyślimy, jakiekolwiek rodzaje mechanizmy dostępu do pamięci, ma być do tego jedno wspólne API. Nie? Druga rzecz, którą mamy dostać, to API, które dostaniemy, ma dalej nam gwarantować bezpieczeństwo i kontrolę nad tym, kiedy ta pamięć jest zwalniana i żeby to się nie kończyło jakimiś nieprzewidzianymi historiami. Nie? Trzeci cel to jest kontrola nad tym, kiedy ta pamięć jest zwalniana. I teraz mamy dostać 2 mechanizmy. Bezpośredni, który po prostu pozwoli nam zawołać na takim obszarze pamięci zdealokuj, zwolnij tą pamięć i my będziemy mogli to sami sobie zawołać, albo wykorzystując garbage collectora, albo też inne mechanizmy, gdzie to Java będzie pilnowała, żeby posprzątać, nie tyle Java, co JVM, będzie pilnował, żeby posprzątać, więc dostaniemy pełną dowolność i będziemy mogli sobie wybrać, w jaki sposób chcemy zarządzać. I ostatnia rzecz, jako cel, to API musi być tak fajne i tak seksowne, że ludzie nie będą chcieli używać unsafe'a. To co? To zobaczmy sobie, spójrzmy sobie teraz na to API i zobaczmy, że rzeczywiście on jest takie super. To API ma 3 kluczowe elementy: memory segment, memory layout i memory address. Czym jest memory segment? Memory segment jest obiektem, który reprezentuje
ciągły obszar pamięci zalokowany w jednym z tych możliwych obszarów typu off-heap, on-heap, pamięć persystentna, memory map file. Nie? Więc dostajemy jedno API. Mamy tu gdzieś kod, mamy to. Rozwaliłem sobie IntelliJ'a 15 minut przed, więc spróbujemy sobie poradzić w ten sposób. Nie ma to jak podbijać wersję przed. Więc w jaki sposób możemy sobie dopaść do tego memory segmentu? Ten memory segment możemy sobie pobrać w ten sposób i w tym momencie tutaj zalokujemy sobie 1 kilobajt poza heapem. I w tym momencie, co jest ciekawe, każdy taki segment ma jak gdyby granicę. I jedną granicą jest jak gdyby ta granica fizyczna, czyli gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. No i jak gdyby czas życia. I tu jak widzicie, memory segment implementuje auto-closable, więc możemy użyć try with resources i w momencie, kiedy sobie tutaj to ładnie zamkniemy, to ten segment zostanie pamięci zwolniony i zalokowany. Okay. Możemy to oczywiście zrobić ręcznie, tak jak tutaj, i po staremu możemy po prostu zawołać close. W tym momencie jak gdyby my bierzemy na siebie odpowiedzialność posprzątania. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli wyciek pamięci, więc możemy się spodziewać tutaj historii, gdzie będziemy mieli wycieki pamięci w Javie, takie w starym stylu. No i ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, to jest wykorzystanie cleanera i zarejestrowanie takiego memory segmentu w cleanerze, co oznacza, że w momencie, kiedy ten memory segment zostanie posprzątany przez garbage collectora, to następnie cleaner ściągnie sobie taką referencję z reference queue i zwolni tą pamięć, na którą wskazywał ten memory segment. No nie? Dobrze. A w tym momencie te wszystkie mechanizmy są zaimplementowane. Już w tym inkubatorze możemy korzystać z off-heap, on-heap, memory map file i z NVRAM-u, więc całkiem spoko to już w tym momencie wygląda. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że taki memory segment jest dowiązany do wątku, którym został utworzony. Co oznacza, że my nie jesteśmy w stanie do tego memory segmentu czytać albo pisać z innego wątku niż ten wątek, którym on został utworzony. Oczywiście ktoś by mógł stwierdzić, OK, no to kompletnie po co mi coś takiego. Tak naprawdę ten mechanizm jest troszeczkę, nie przeraźcie się czerwonego, ale JVM i Java 17 Early Access nie za bardzo ze sobą współpracują. To, co my możemy zrobić teraz, to możemy taki memory segment przekazać do innego wątku. I w tym momencie ten memory segment, nie będziemy mogli na nim zawołać już żadnych innych operacji, ale po przekazaniu go do innego wątku będziemy mogli sobie spokojnie pisać i czytać w tym wątku, do którego przekazaliśmy ten nowy memory segment. Okay? Możemy też zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli powiedzieć, OK, ja wiem, co robię, jestem odpowiedzialnym programistą i teraz wszyscy mogą pisać i czytać po tym memory segmencie, więc w tym momencie, jeżeli my byśmy sobie zrobili coś takiego, kurczę, to od tego momentu jakiekolwiek operacje na memory segment wyrzucą nam exception i powiedzą nie wolno, ale od tego momentu będziemy mogli sobie na tym shared memory segment spokojnie czytać i pisać z wielu wątków jednocześnie i to już jest po naszej stronie, żeby zapewnić sobie współbieżność, nie? Wszelkie maści loki i tak dalej. Do tego jest oczywiście wystawione w miarę sympatyczne API, które pozwala nam czytać i pisać po tym segmencie. Tutaj przekazujemy offset, tutaj przekazujemy wartość i możemy sobie spokojnie pisać i czytać po tym segmencie. Pod spodem jest wykorzystywany mechanizm var handles, ale do tego var handles i memory i method handles, a do tego sobie za chwilkę dojdziemy. Innym sposobem na pracę z tym jest tak zwany native scope, kiedy my możemy powiedzieć, słuchaj, ja sobie zalokuję pamięć raz
jakiś duży fragment, 4 giga potrzebujemy, nie? Bo będziemy przechowywać cache'a, naszej bazy danych, page cache'a w pamięci. Więc mówimy, alokujemy sobie raz 4 giga i potem z tego dużego fragmentu możemy sobie alokować mniejsze, czyli sobie mówić, więc w tym momencie to będzie jedno wywołanie malloca do systemu operacyjnego, ale potem kolejne zawołania tego allocate będą nam po prostu już zwracać kolejne fragmenty pamięci. I co jest ciekawe, w momencie, kiedy my zamkniemy ten native scope, to wszystkie te fragmenty pamięci, które zostały zalokowane w ramach tego scope'u, też zostaną zwolnione. Dobrze. To jest thread confinement. I teraz w jaki sposób pracujemy z tą pamięcią? Korzystamy z mechanizmu var handles, który pojawił się, że mnie skłamał, albo Java 9, albo gdzieś tak na przecięciu Java 9, który daje nam takie same możliwości jak method handles. I w tym momencie dzięki temu, że korzystamy z var handles, to wszystkie te rzeczy, które potrafiły var handles, czyli volatile access, czyli volatile rate i volatile rate, set acquire, release get i te wszystkie rzeczy, które są związane z Java Memory Model, gdzie my chcemy w jakiś sposób synchronizować się na tych odczytach i zapisach i możemy w pełni z nich korzystać. Czyli nawet jeżeli zalokujemy coś w pamięci natywnej, będziemy mogli czytać i pisać, korzystając z całej semantyki volatile. I to wszystko dostajemy dzięki temu, że jak gdyby dostęp do tej pamięci jest realizowany poprzez var handles. Czyli mniej więcej w taki sposób. Ja trochę pędzę, ale chciałbym ją Wam jak najwięcej pokazać. Przedostatnią rzeczą, czyli drugą, która wprowadza to API, jest memory layout. Ponieważ tak naprawdę to API jest wstępem do czegoś bardziej skomplikowanego i wydaje mi się, że nawet ciekawszego, czyli do foreign functions, czyli możliwości zawołania kodu natywnego bezpośrednio z Java. I teraz, żebyśmy byli w stanie to zrobić, to możemy się spodziewać, że nasze foreign functions, czyli wołanie naszego kodu napisanego w C, będzie nam zwracało jakieś obiekty, struktury, które znamy z C. Wszelkie maści strukty, unie, czy tablice, sekwencje wartości. I teraz dlatego to API udostępnia taki mechanizm, który się nazywa memory layout, który służy do tego, żeby można było sobie opisać, że hej, ja mam ten fragment pamięci i ten fragment pamięci na pierwszych 2 bajtach ma jakiegoś shorta, na następnych 4 bajtach ma jakiegoś inta, potem jest inny strukt i ten strukt jako pierwszy ma jakiś wskaźnik a potem mamy nie wiem, tablicę znaków. Więc memory layout jest dosyć prymitywnym, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną wystarczającym sposobem na opisanie, co w tej pamięci jest. Jak to wygląda? My możemy sobie w tym momencie powiedzieć, słuchajcie, ja mam taką strukturę i ta struktura ma następujące pola, nie? I to są jakieś tam pola, które potem zmapujemy na obiekt w C, na strukturę w C. I tu mamy nazwy i mamy typ, że to jest int z C i tu jest wskaźnik z C i tu mamy wskaźnik. I w tym momencie, jak opiszemy sobie taką strukturę, unię albo sekwencję, to możemy, korzystając z var handle, tak jak widzimy tutaj, powiedzieć, hej, daj mi uchwyt, czyli daj mi var handle do czegoś takiego po takiej ścieżce, czyli weźmy sobie strukturę adres i w tej strukturze adres będziemy mieli sobie pole street. I to, co dostaniemy, pozwoli nam bezpośrednio manipulować wartością tutaj, nie? Nie musimy już przeliczać offsetów i kombinować, ok, to ten obiekt jest tutaj, to są takie rozmiary i w tym momencie będę musiał zrobić offset o 32 bajty. Tego nie robimy, dlatego że w tym momencie w ten sposób możemy sobie opisać, zmapować obiekt javowy do obiektu w C. Czyli tak jak tutaj na przykład, nie? Mamy taką strukturę i możemy sobie ją spokojnie przemapować, a potem sobie z niej czytać. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną. Ten cały memory access
memory layout pozwala nam na właśnie też zapewnienie sobie paddingu, jeśli mamy taką strukturę, która ma jakiś padding na początku albo na końcu, czy mamy właśnie strukta, który jest w Unii, albo Unii, która jest w strukcie, cokolwiek sobie wymyślimy, jesteśmy w stanie to odpisać. No i dzięki temu, że mamy te var handles, te wszystkie operacje mogą być atomowe, mogą korzystać z tych wszystkich mechanizmów pod spodem, jak volatile, czy acquire get, czy release set. Dobrze mówię? Tak, acquire get, release set. Ostatnia rzecz, o której nie powiedziałem, ale wydaje mi się, że to jest taka najbardziej przerażająca programistów Java, to jest, wróćmy sobie do tego, to jest memory address. Tak naprawdę memory address w tym nowym API to jest wskaźnik. Więc od momentu, kiedy oficjalnie wejdzie foreign memory do Java, można w momencie powiedzieć, że Java zatoczyła koło i uciekając od wskaźników w latach 90. wróciła 20 kilka lat później z powrotem i stwierdziła, że jednak fajnie by było mieć wskaźnik. Tylko to się teraz ładnie nazywa memory address. Dobra, do brzegu. Co jest bardzo ważne, jest to, że jeżeli my teraz dostaniemy taki adres pamięci, który nie został zalokowany przez Java, czyli to nie myśmy go stworzyli, my tak naprawdę w tym momencie nie mamy gwarancji żadnej, że jeśli zaczniemy pisać do tego segmentu pamięci, to coś nam tej pamięci nie pozmienia. Tak? Będzie jakiś natywny kod, który nam to zwolni, tą pamięć, albo nam gdzieś coś skopiuje i my w tym momencie z Java będziemy się odwoływać do czegoś, na czym zostało zawołane free. Problemy same z siebie się pojawiają. Więc jest taki koncept w tym API jak unchecked segments, czyli takie adresy pamięci, takie segmenty, które nie zostały stworzone przez JVM. I teraz w związku z tym, że nie mamy żadnych gwarancji, domyślnie jest tak, że jakiekolwiek próby odczytu i zapisu do takich segmentów zwróconych z kodu natywnego będą się kończyć exceptionem. Powiedzą, sorry, to jest niebezpieczna operacja, musisz podjąć świadomą decyzję jako programista i uruchomić maszynę wirtualną z taką flagą, gdzie my powiemy, OK, pozwalam na odwołanie się do pamięci, która została przekazana do maszyny wirtualnej spoza maszyny wirtualnej, nie? Z jakiegoś kodu natywnego. I tutaj domyślnie to jest deny, czy nie możemy tego zrobić. Jeśli chcemy to robić, pozwolić sobie, bo wiemy, co robimy, albo nam się wydaje, że wiemy, co robimy, to dajemy permit i jeszcze mamy dwie flagi warning debug, które tak naprawdę będą wyświetlać warningi przy każdej próbie odwołania do tej pamięci, albo będą wyświetlać nam pełnego stack trace'a, z którego miejsca w kodzie próbowaliśmy się odwołać do segmentu, który jest unrestricted. Dobra, to wam pokazałem. I teraz, jak już mamy to, czyli potrafimy pisać i czytać po pamięci, więc mamy jak gdybyś takie medium komunikacji pomiędzy Javą a światem natywnym, no to musimy w końcu naprawić Java Native Interface. Ja nie wiem, jak wiele osób miało kiedykolwiek szczęście, radość napisania przynajmniej jednej metody, która była natywna w Javie, ale to był proces, nie chcę tego porównywać z Wietnamem, bo tam nie ginęli ludzie, ale to był proces nad wyraz ciekawy i czasami wydaje mi się otoczony taką tajemnicą, że tylko najbardziej wtajemniczeni ci, którzy zaliczyli ostatni rok Hogwartu, wiedzą, jak to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że to wyglądało tak, że jeśli myśmy chcieli, żebyśmy byli w stanie zawołać metodę natywną w Javie, musieliśmy napisać klasę w Javie. Metodę w tej klasie musieliśmy oznaczyć jako native. Następnie tą klasę powinniśmy sobie przy pomocy takiego narzędzia Java skonwertować do pliku nagłówkowego. Jak już mieliśmy ten plik nagłówkowy, musieliśmy napisać implementację, skompilować to do biblioteki, załadować tę bibliotekę dynamicznie i jak wszystko dobrze poszło i po drodze nic strasznego się nie stało, to byliśmy w stanie zawołać metodę natywną. Nie? Masakra. Szczególnie w porównaniu z innymi językami. Co jest ciekawe, ten sam mechanizm, czyli Java Native Interface, jest używany wewnętrznie przez całe Java IO, Java NIO, JavaNet i wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam muszą porozmawiać z systemem, więc cała ta ceremonia jest jak gdyby wewnętrznie używana przez SDK i wszyscy wiemy, że JNA jest niewydajne, nie jest bezpieczne i tak dalej. Dlatego pojawił się projekt, który
Przez pewien czas nazywał się Foreign Functions, potem był pomysł, że będzie się nazywał Foreign Linker. Chyba teraz z powrotem w Java 17 wrócili do tej nazwy Foreign Functions. Jakie są cele? Pomysł jest taki, że pozbywamy się JNI-a i żeby rozmawiać z innymi językami, z bibliotekami w innych językach, nie będziemy potrzebowali pisać żadnego kodu w tych językach. Okay? Będziemy używać tylko i wyłącznie Java i korzystając z czystej Java będziemy w stanie zawołać funkcję napisaną w C, żadnych wraperów, żadnych skomplikowanych procesów budowania tego. To jest pierwsze założenie. Drugie założenie jest takie, że ta pierwsza wersja, która wyjdzie, nad którą teraz trwają prace, będzie wspierać tylko i wyłącznie biblioteki napisane w C, pod architekturę intelowską i pod ARMA 64-bit. I oczywiście Intel 64-bitowy i ARM 64-bitowy. Tylko to na wersji 1.0, tak zwany Minimal Viable Product. Oczywiście API musi być tak skonstruowane, żeby było łatwo w przyszłości dodać wsparcie dla innych architektur i dodać wsparcie dla integracji z innymi językami. Na przykład Fortran, gdzie większość rzeczy, większość bibliotek matematycznych czy z fizyki jest napisanych w Fortranie, nie? I żeby z nich skorzystać dalej w Javie nie ma możliwości. Założenie też jest takie, że to nowe API będzie tak samo szybkie albo szybsze niż JNI. I tak długo, jak nie osiągniemy tego celu, no to nie realizujemy, pracujemy i próbujemy za wszelką cenę zrobić to, żeby to było szybkie. Jak to działa? Kluczowym elementem jest klasa, która nazywa się CLinker i ta klasa ma dwie funkcjonalności. Jedna to jest tak zwany down calls, czyli sytuacja, kiedy my z Java chcemy zawołać kod natywny. Czyli ta najczęstsza sytuacja. Ale teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że my chcemy zawołać kod natywny i do tego kodu natywnego przekazać metodę w Javie, która ma być zawołana jako jakiś callback. No nie? Szaleństwo? Ale dlaczego nie? Dlatego jest też mechanizm, który się nazywa upcalls, który pozwala na zawołanie kodu javowego z kodu natywnego. Jakby nie wiem, trzeba było sobie bardziej skomplikować życie. Oprócz CLinkera są jeszcze dwie rzeczy, library lookup i function description, ale sobie zaraz je obejrzymy. Ja udostępnię te slajdy, udostępnię ten kod, więc będziecie mogli go sobie spokojnie uruchomić. Niestety, tak jak mówiłem, wpadłem na genialny pomysł aktualizacji IntelliJ'a i IntelliJ powiedział, że Java 17 nie rozumie. I coś mu się posypało z modułami. Dobra, to teraz jak wygląda downcall? W bardzo prosty sposób. Po pierwsze musimy sobie znaleźć tą bibliotekę, z której chcemy zaimportować tą naszą funkcję. I mamy coś takiego jak możliwość importu biblioteki po nazwie, czyli podajemy nazwę biblioteki i sobie ją zaimportujemy, albo możemy sobie stwierdzić, zaimportuj mi wszystkie te biblioteki, które zostały załadowane podczas startu JVM-a. JVM, wiadomo, korzysta z Glibce, możemy też sobie załadować JVM-a i załadować jakieś biblioteki przed startem JVM-a, typu robimy sobie tą zmienną LD preload i on w tym momencie dynamicznie ładuje biblioteki, zanim załaduje nam program, nie? Bo wpadliśmy na pomysł, że chcemy podmienić alokatora. Więc my w tym momencie spokojnie mówimy sobie, załaduj mi wszystkie biblioteki, które zostały załadowane przy starcie JVM-a i co? I teraz bardzo prosty przykład, jak zawołać natywną funkcję, która zwraca nam PID obecnego procesu, nie? Czyli PID tego naszego JVM-a. Po pierwsze musimy znaleźć tą funkcję i do tego służy metoda lookup, kiedy mówimy hej, znajdź nam symbol, tak? Znajdź nam coś, co reprezentuje tą funkcję. W momencie, kiedy już to znajdziemy i mamy to w tym momencie musimy zrobić jeszcze jedną rzecz i powiedzieć, OK, musimy zmapować sygnaturę tej metody w C na sygnaturę metody w Javie. Więc w tym momencie mówimy, słuchaj, ta funkcja, ta getPid, ona zwraca inta i nie przyjmuje żadnych argumentów wejściowych, no nie? I teraz my chcemy zmapować to na taką metodę w Javie, która zwraca javowego inta i nie przyjmuje żadnych argumentów. I teraz przy pomocy CLinkera mówimy, dobra, to teraz stwórz mi metod handle, czyli coś, co reprezentuje metodę, w taki sposób, żeby zamapować tą sygnaturę w C na tą sygnaturę w Javie. Nie? Ja spróbuję wam to pokazać w JShellu, bo to mi się udało obudzić przed prezentacją. Czyli weźmy sobie ten przykład i weźmy sobie to. Czy to w ogóle zadziała?
Ja sobie zrobię, zaimportuję sobie to, wrzucimy sobie to. Jak widzicie, on nam zwrócił tutaj, to jest dokładnie ta linijka, zwrócił nam PIT naszego programu. No, zobaczymy sobie, czy to prawda. No, jakby było, zgadzają się, no nie? Więc w tym momencie my zawołaliśmy metodę natywną. Jak zauważycie, nie napisałem żadnej linijki kodu w C. Po prostu czysta Java, nie? Drugi przykład, który jest o wiele przykładem ciekawszym, ja mogę spróbować go też uruchomić w naszym JShellu, to jest przykład, kiedy my będziemy chcieli zawołać z kodu C naszą kochaną Javę. I teraz nie byłem w stanie wymyślić głupszego pomysłu, więc zrobiłem coś takiego. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą. W systemie operacyjnych z rodziny POSIX mamy taką funkcję biblioteczną, która nazywa się Signal, gdzie my możemy zarejestrować jakiś kod, który chcemy wywołać w momencie, kiedy nasz proces dostanie jakiś tam sygnał, typu, nie wiem, sigterm albo cokolwiek innego, nie? Więc my jesteśmy w stanie wykonać jakiś kawałek kodu w momencie, kiedy przy pomocy polecenia signal wyślemy ten sygnał do tego naszego procesu. I teraz ten zwariowany kawałek kodu zrobi tak, że w momencie, kiedy my wyślemy sygnał do Javy, do procesu Java, w tym momencie tego JShella naszego, to on w tym momencie zawoła tą metodę javową. Tu jest pewna mała komplikacja, ale zaraz wam powiem. Musimy sobie stworzyć stuba do tej metody javowej, czyli tutaj w tym miejscu znajdujemy sobie method handle do tej metody javowej i mówimy, OK, to w tej klasie sigterm jest taka statyczna, to jest find static, statyczna metoda, nazywa się signal i ma taką sobie sygnaturkę, że przyjmuje inta, nic nie zwraca i teraz jak już mamy ten method handle, to my musimy teraz, korzystając z C-linkera, stworzyć stuba. Dlaczego? Dlatego, że my musimy mieć gwarancję, że jak przekażemy adres do tej metody, do tego programu w C, to nie będzie tak, że w międzyczasie wjedzie garbage collector i przesunie to gdzieś. To nie będzie tak, że w międzyczasie ta metoda była interpretowana, ale za chwilę JIT ją skompiluje C1, C2 i my tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, co mamy zawołać. Więc ten mechanizm działa tak, że my alokujemy fragment pamięci, w którym będziemy trzymać aktualny adres do tej metody, nie? Aktualny handle do tej metody. I dzięki temu, że to będzie w tej pamięci natywnej, garbage collector tam nie będzie wjeżdżał i pojawią się dodatkowe mechanizmy, które będą musiały tego stuba aktualizować za każdym razem, jeśli się adres pamięci metody zmieni. Dlatego dostajemy tego stuba. Czyli tutaj mamy tak naprawdę pod spodem, jak zobaczycie sobie tu, nie? To jest wskaźnik do tego stuba, który wskazuje na tą metodę. Czyli mamy jeden poziom interakcji więcej. No i co musimy zrobić? Bardzo prostą rzecz, czy bardzo prostą. Musimy sobie znaleźć tę metodę signal w tej naszej bibliotece standardowej, przy pomocy której zainstalujemy ten uchwyt. Więc znajdujemy sobie tę metodę. Ta metoda ma taką składnię, że ona nic nie zwraca. Zaraz widać, że ona ma tutaj void, no nie? I co? I przyjmuje nam numer sygnału i ten signal handler. I ten signal handler jest funkcją, która przyjmuje inta i zwraca voida. No nie? Więc oczywiście musimy powiedzieć, w jaki sposób zmapować tą naszą metodę javową na metodę w C. Ja? Czyli mówimy, że mamy memory adres i memory adres jest mapowany na pointer, int javowy jest mapowany na inta w C. I my w tym momencie instalujemy sobie ten nasz handler. Nie? Przekazujemy. Ja spróbuję, a nie, to może się nie udać, dlatego że nie będziemy mieli tej statycznej metody. Dobra, niestety. Dostaniecie kod, będziecie mogli sobie sami uruchomić, bo to podejrzewam, że mi nie przejdzie tak naprawdę w JShellu. Nie ma szans, bo nie jest aż tak dobry, jak mu się wydaje. Dobra, i tak by to nie przyszło. Dobra.
Oczywiście, jak sobie teraz wyobrażacie, cała zabawa, powoli już kończymy, cała zabawa zaczyna się komplikować, kiedy my rozmawiamy z bibliotekami, które mają skomplikowane struktury. Nie? Mają jakieś struktury, mają unię i teoretycznie może być taka sytuacja, że będziemy musieli sobie sami ręcznie zmapować te struktury, pisząc te memory layouty. Okay? To jest w tym momencie oficjalnie nie jest częścią inkubatora. Jeżeli chcielibyście z tej funkcjonalności akurat skorzystać, to musielibyście sobie ściągnąć Java 17, ale specjalny build, Early Access Panama Build z tego adresu, gdzie pojawiło się dodatkowe narzędzie, które się nazywa JExtract. I to narzędzie działa w ten sposób, że my przekazujemy mu jakiś tam plik nagłówkowy. Może mi się to uda zrobić. Ja sobie to zamknę. I możemy sobie zrobić tak. To jest to. I tu mamy to narzędzie. Dobrze. Możemy sobie wziąć to narzędzie, czyli ekstrakt, i wskazać mu dowolny plik nagłówkowy. I w tym momencie to, co narzędzie zrobi, to wygeneruje nam na podstawie tego pliku nagłówkowego wszystkie klasy, jak sobie tu zobaczycie, wszystkie struktury, które znajdzie. Czyli możemy sobie tutaj zobaczyć, że wszystkie struktury, które on znalazł napisane w C i wszystkie metody zostały zmapowane na kod javowy i to w tym momencie jest automatycznie generowane i my nie musimy pisać tego JNI-a. I potem możemy sobie spokojnie już z tym rozmawiać i wołać to z Java. Ja wam przynajmniej to pokażę, jak to wygląda. W momencie, kiedy my sobie to skompilujemy, to w tym momencie ten nasz plik nagłówkowy się staje klasą i w tej klasie mamy statyczne metody, które będą odpowiadać metodom napisanym w C. Będziemy też oczywiście mieć możliwość stworzenia dowolnej struktury, czyli każda struktura, każda unia, która się tam pojawia, każdy typ będzie miał możliwość alokacji go. Nie musimy sobie sami stworzyć i pisać za ręki tego memory layout. Dobra. Ten niedziałający. No, to chyba tyle, bo miało być 50 minut, więc ominęliśmy jeszcze kilka ciekawych tematów związanych z tym, jak bardzo Java stara się zbliżyć do tak zwanego metalu, czyli wektoryzacja, czyli frozen arrays, czyli te wszystkie rzeczy, które ostatnio pojawiły się w obrębie var-handle, czyli wystawienie tych niskopoziomowych trybów dostępu do pamięci. Więc bardzo sporo dzieje się w tym obszarze w Javie. Mam nadzieję, że was nie przeraziłem. Nie martwcie się, nie będziecie musieli z tego korzystać, ale na pewno te biblioteki, z których wy korzystacie, no ja wiem po naszym produkcie, że z niecierpliwością czekamy, aż to wejdzie jako oficjalne API. Nie? Dobrze. To chyba na tyle na dziś. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że macie jakieś pytania. A Boże, nie ustawiście po drugiej stronie. Okej. Widzę, że tu nie pojawiły się żadne pytania. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać, to prośba o dorzucenie tutaj w tej sekcji Q&A. Jeżeli coś by się nasunęło. O, pojawiło się, zdaje się, jedno pytanie. Przykładowo, jak chcę uniknąć food sharing, gdzie nie O, mamo. No, myślę, że był ambitny plan i to była pierwsza implementacja, kiedy był pomysł, żeby udostępnić adnotację i jakiś mechanizm, który by pozwolił nam kontrolować layout obiektów javowych. Ale ten pomysł został szybko porzucony, dlatego że wymagałoby to zbyt dużej zmiany w garbage collectorach i całej kooperacji pomiędzy tym, w jaki sposób
wygląda header obiektu, jaki mamy alignment tych wszystkich elementów. Na pewno jesteśmy w stanie uniknąć force sharing, jeśli stworzymy sobie teraz strukta, czyli sobie zamapujemy pamięć i wykorzystamy padding, dlatego że ten memory layout ma możliwość umieszczenia paddingu, podania ile bitów chcemy sobie wyrównać przed czy za i czy chcemy sobie wstawić ten padding między polami. Więc tutaj na pewno będziemy w stanie to kontrolować, ale tylko dla struktur, które zostaną opisane przy pomocy memory layoutu. Nie? Mam nadzieję, że odpisałem, ale no, tutaj myślę, że za duża to zmiana, żeby oni dali jakiś wspólny mechanizm. Nie? Widzę, że to już pytań nie pojawia się więcej, więc dzięki Jarku za odpowiedź i dzięki za zadanie pytania. W takim razie pozostaje mi już tylko podziękować Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dzięki wielkie. Mamy nadzieję, że usłyszymy się po tej świątecznej przerwie z nową energią. Zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na stronę wydarzenia Talk4Devs. Tam link do niej jest też na naszej stronie internetowej jlabs.pl. Natomiast zapraszamy też do tego, żeby zaglądać do naszych nagrań. Informacja o tym, gdzie nagranie będzie dostępne za kilka dni, pojawi się pewnie w naszych socialach, a już niedługo pojawi się też informacja o tym, co przygotowaliśmy dla Was na kolejne spotkanie. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. W imieniu JLabs życzę Wam wesołych świąt i fantastycznego wykorzystania tej odrobiny wolnego, która nam się tutaj trafiła przez święta. Dzięki wielkie Jarku za super prezentację, dzięki za wszystkim uczestnikom. Trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia. Do zobaczenia.